Dzień dobry. Witam, kłaniam się wszystkim moim widzom, kto oglądaje moje filmy. Nazywam się Aleksander Charecki. Cały czas prowadzę audycje na temat zdrowia, rozpracowuję nowe metody, piszę książki, no i pomagаю ludziom na ile możliwe. Fizycznie i teoretycznie, jak mówić. Chciałbym powiedzieć, że ja znajduję się teraz w Rosji. Wiele krajów ja odwiedził i na dzisiaj ja szczęśliwy, bardzo zadowolony, jak widzicie, tym, że ja uruchomił, już miesiąc my pracujemy, swój ośrodek, który ja тут znalazł wśród Сибири, można powiedzieć. Wy даже не можете wyobrazić, jakie тут niesamowite warunki. Kiedy idzie deszcz, to słychać jak kropę pada kropля wody. Niesamowite powietrze, czyściutkie, bez żadnych problemów, bez tego, żeby tam ktoś rzucał z jakiejkolwiek góry na nas jakiekolwiek niewiadome rzeczy. Cisza, spokój. No i samo sobą jest duży, bardzo duży teren, gdzie można odpoczywać i zdobywać zdrowie. Jest możliwość brać zabiegi. Jeżeli wy zobaczycie pod filmikiem, ja teraz rozpracował jakby jednodniowy taki turnus, gdzie maksymalnie dał możliwość ludziom poprawić swoje zdrowie i żeby za jeden dzień człowiek zobaczył poprawę swojego zdrowia niezależnie od problem ze zdrowiem. Wiadomo, że nie można w jeden dzień dać dużo tych swoich rozpracowek, ale даже to, co ja daję, ludzie bardzo zadowoleni. Wszystkie, kto przyjechali na jeden raz, wszystkie i w ciągu miesiąca marzyć o tym, żeby przyjechać jeszcze. Wiele osób zgłaszają co tydzień na jeden dzień powtórka tego, co ja robię. Chciałbym wam powiedzieć specjalnie ta propozycja cenowa, która jest dla mieszkańców, obywateli Rosji, ja mogę proponować takie same ceny i dla obywateli innych krajów. Dla Polski, dla innych. Nie ma problemu. My możemy dać takie same ceny. Warunki dla zamieszkania, ja powiedziałbym, że nie takie dużo gwiazdkowe, jak w Europie. My chociażby wyremontowali, żeby można było używać te środki, a później już będziemy, jak wyremontujemy, jeszcze wiele jest do remontu. Jak remontujemy, żeby to pracowało, to już będziemy udoskonaliwać i robić jakiekolwiek gwiazdy. Planów jeszcze bardzo dużo. Bardzo dużo. Powiem, że teraz robimy jeszcze jeden domek na drzewie. W całości na drzewie będzie domek. Taki nie taki malutki, może z 50 metrów kwadratowych. Na jednym drzewie. No i to jest sosna za 150 lat. U mnie тут obok. No i my tam teraz robimy domek. Bardzo ciekawa tam będzie. Tam będzie i sauna, i wszystkie warunki dla zamieszkania, ubikacja i no, wszystko. Na całą rodzinę. Można powiedzieć, to będzie chętny przyjechać i odwiedzić. No i co chciałbym jeszcze powiedzieć, w ciągu miesiąca ostatnio zmienili się warunki dla przyjazdu z wielu krajów do Rosji
I jeżeli wcześniej bez tego, żeby jechać do ambasady, bo ambasady rosyjskie дуже zablokowane na świecie, to można elektronicznie teraz zamawiać wizę. I wizę dostaje człowiek w ciągu przez 3-4 tylko dni. Także bardzo szybko. I wiza elektroniczna działa na pobyt w Rosji на 30 днів в ciągu 120 днів. Віза відкривається на 120 днів, а в ciągu 120 днів чоловік може приїхати на 30 днів. Зрозуміли, так? Я myślę, że ja nie za bardzo mówię po polsku, bo już minęło 6 lat, jak ja wyjechał i mnie ciężko teraz mówić, bo ostatnie czasy, lata już faktycznie ja rozmawiam więcej po rosyjsku i mnie ciężko teraz mówić na polskiej mowie. No ale może, jeżeli coś nie zrozumiało, proszę mówić i poprawić, jeżeli coś nie tak. Także z chęcią zapraszam do siebie wszystkich widzów swoich, wszystkich, kto chce odwiedzić nowy kraj i może coś nowego, a ja myślę, tu dużo jest nowego, co ja będę тут używał, nowe rozpracowki. Także no, zapraszam. Kto ma jakiekolwiek pytanie? No bo to jest na dzień, prawda? Jak ktoś jedzie z większej odległości, to na dzień się więcej czasu zajmie podróżowanie niż pobyt. Czy na przykład... To ceny ja podał, może człowiek przyjechać po tych samych cenach i даже na cały turnus, jaki on tam będzie wybierał. Mnie to obojętne. Ja w swoim życiu dużo robię reklamy, promocji takich i za darmo dużo uzdrawiаю. Kto pamięta, w Polsce bardzo dużo ja uzdrawiał ludzi i za darmo. Także тут nie chodzi o tym, żeby zarabiać po takim cenam. To faktycznie dzisiejsza cena to poniżej kosztów, no mnie to nie interesuje zarobek, liczby ludzie więcej dowiedzieli o tym, co ja robię i jakie to mają efekty. Powiem, że Rosja bardzo taka odporna na temat uzdrowienia jakimikolwiek metodami niemedycyńskimi na przykład. Także тут trzeba ludzi przekonać. I z tego powodu trzeba użyć coś w celach, można powiedzieć, reklamy, w celach dowiedzieć się ludziom, co my robimy, no to trzeba dać możliwość w pierwszej kolejności. Także jeżeli kto chce, żeby nie gryźć sobie paluszki później, ja proponuję wszystkim, tak samo i Polakom, i innym obywatelom innych krajów, po takich cenach przyjechać nie tylko na jeden dzień, a na ile chcieli. Mnie to obojętne, ja już mówię, ja nie w celach zarobka teraz, a w celach reklamy swojego ośrodka i tego, co jest możliwe zrobienie dla korzyści zdrowia człowieka. Jeszcze pytania? Tam zauważyłem informację o basenie chłodnym. Co to jest basen z lodowatą wodą, czy taka średnio chłodna? Basen taka średnia, nie mocno chłodna, a taka średnia. Bo dużo ludzi тут фактично нагрівається від повітря теплого, które jest, ale i takie na zimne. No, temperatura gdzieś około 15 stopni. Czyli to właściwie nie będzie służyło jako takie stosowanie zimnej wody, lodowatej wody. No to takie przyjemne, zimny, no nie mocno zimny basen, ale jest możliwość wziąć prysznic z zimnej wody
Także to też bardzo dobrze. Dla tych, kto chce, na podwórku jest malutkie takie pojemniki, gdzie naturalnie jeszcze będzie dużo czasu zimna woda. Nawiasem mówiąc, po zobaczeniu twojego zdjęcia ośrodka i foteli tych do masażu zdecydowałem się kupić. I ostatnio właśnie kupiłem taki fotel. Jest doskonała rzecz. No, na dzień dzisiejszy mnie 3 foteli do masażu i jeden dla masażu nóg, to faktycznie 4. To trzeba było trzymać 4 pracownicy, którzy robili masaż na przykład. A tak ludzie odpoczywają jednocześnie bardzo mocny masaż. Jak ty mnie powiedział, że podkładajesz jeszcze coś, żeby tak mocno nie łamała kości tobie tam, nie masowała. Także naprawdę to bardzo mocne rzeczy i bardzo korzystne. No ja jestem szczególnym przypadkiem, bo ja mam zrujnowane biodra i ten fotel, jak zaczyna mi wyciągać nogi, to czuję niesamowity ból. Z tym, że to się polepsza teraz, bo on No, się ale- dopasowuje sam do ciała. Po turnusach na Dominikanie poprawila się trochę twój stan zdrowia z biodrami? Generalny stan zdrowia się poprawił, ale nie było specjalnej zmiany, jeżeli chodzi o biodra. Ostatnio byłem u takiego bioterapeuty, który potrafi wyczuć, on po prostu wyczuwa energię i wyczuwa, jaki narząd ma jakiś problem. On powiedział, że moje biodra, już z nich nic nie będzie. Powiedział, że biodra są zupełnie, że telemerów już nie ma, że one się nie zregenerują. Z tym, że ja za bardzo się tym nie przejmuję, jednak na razie się nie poddaję. No, wszystko na świecie jest do naprawy, sam o tym wiesz na przykładzie swojego wzroku. Tak. Rozumiesz, nie? Jeżeli ty by wziął się mocno za swoje biodrze, no to tak. Jest u mnie osoby, które mają problemy z biodrami, ale co z tego, że człowiek nie daje siebie nic zrobić? No to niestety, no. Mówi, że jest problem, a do zrobienia no, niechętny. Boli. To, co trzeba robić, to boli. Ale ból można wytrzymać kilka dni, a tak człowiek męczyться latami. No i co? No, także jest rzeczy, które trzeba robić i bez względu na to, że boli, bo to chwilowy ból. Ja chciałabym się spytać, że ten rabat, który pan tutaj proponuje do 30 kwietnia, czy na przykład jakby się te pieniądze uiściło na ileś tam, na ten turnus, który tam tydzień czy 2 tygodnie trwa, czy na przykład jak teraz się wpłaci ten rabat, który obowiązuje do 30 kwietnia, czy można przyjechać na przykład we wrześniu? Nie. To wpłaty i turnusy nie do wpłacenia, a do realizacji. Aha, czyli do 30 kwietnia i wpłacam i realizuję ten turnus, na Tak. ile tam chcę. Tak, Tak? tak, tak. Tak. I ta opłata 3,5 tysiąca rubli to obejmuje tylko te zabiegi, czy też jest w tej opłacie noclegi, czy noclegi plus Nie, jeszcze? noclegi to osobno, Aha. to tylko turnus. Czyli do końca kwietnia, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym rabatem, który tutaj jest proponowany, tak? Tak, do końca Jeden i dzień. maja tam i następny, ale to no, wielokrotnie mniej, czym będzie tam no, za kilka miesięcy i czym w Polsce. Ja liczę, że kto chce, to może przyjechać, to nie ma problemu. Ja mówię, jak najprościej przyjechać, to można spokojnie przyjechać kto z Polski jedzie, do Mińska i z Mińska samolotem do Moskwy i do Тюмени. No, nie ma problemu. Także ja zrobił wam propozycję, a wy myślicie. I to trzeba zarezerwować troszeczkę wcześniej, bo dużo chętnych тут miejscowych. Później ja nie zdążył wypracować, bo pracowników niedużo u mnie jeszcze teraz. Mirosława tam coś chciała powiedzieć. Tak, mam pytanie. Tak. Dobry wieczór. Chciałam zapytać, czy
to jest najlepsza droga przez Mińsk do Moskwy, uważa pan? Czy żeby jechać do Mińska i z tego Mińska do Moskwy i z Moskwy tam do Tiumień albo do Jekaterinburg, czy jest jeszcze jakaś inna droga? No, ja wiem, że to najlepsze i najtańsze. Aha, dobrze. No. E, Na autobusie albo na samochodzie, no nie wiem jak tam co. Lepiej na autobusie. Mnie żona na autobusie jedzie na przykład do Mińska, a później samolotem do Moskwy i z Moskwy do Tiumieni i koniec. No. Aha, no dobrze, dziękuję. A teraz ja jeszcze zapytam o jedzenie, bo tam pan napisał, że nie ma jeszcze stołówki. No to znajdziemy jak was pokarmić, no to nie martwcie się. Jeśli z daleko, to było napisane dla miejscowych, no. Rozumiem, no dobrze. I teraz chciałam jeszcze zapytać o te fotele. Czy to są wszystkie jednakowy masaż robią, czy to są różne fotele do masażu? Różne, Różne, nie te same. tak. Dwa Dobrze. troszeczkę podobne, ale też różniące, a tak w ogóle różne. Dobrze, no to jeszcze chciałabym pana prosić, żeby pan powiedział, bo pan napisał o tym, że szuka pan pracowników, że mają tam zakwaterowanie i żeby pan powiedział coś więcej na ten temat, kogo pan szuka, jak sobie pan to wyobraża, no tak, żeby po prostu ludzie, którzy będą oglądać ten odcinek z panem, też mieli po prostu na YouTube czy coś, żeby mieli po prostu wyobrażenie. No, ja wam powiem, że w Rosji i w Polsce to samo i teraz, i wcześniej byli kłopoty даже ze szprintaczkami, można powiedzieć. A z dobrymi pracownikami jeszcze najgorzej. Że dobrych pracowników nie istnieje i trzeba wybierać wśród tych, kto jest. Ale prawie wczoraj rozmawiał z kilka kandydatami тут miejscowymi i oni tam palą i nie tylko oni chętni byli, a i chętni byli kogoś tam zawołać. Mówię, no trzeba brać już palących, bo тут nie palących nie ma. Ja mówię, a ja nie będę tego robił. Wy rozumiecie, nie? Jest Tak. warunki, które ja powinien trzymać i dbać o swojej reputacji. Jeżeli ja wiem, że palenie szkodzi ludziom i samemu pracowniku, ja liczę, że programy palenia przekazujące bioenergetyczne, po pierwsze, a po drugie, co jest palący? Давайте tak pomyślimy. Palący jest człowiek, który sam siebie powoli zabija. Rozumiecie, nie? I to zgadzają wszystkie, kto pali. Zgadzają, że oni sami siebie zabijają powoli. No. A co to jest samozabójstwo? To jest realne samozabójstwo. A po co mnie samozabójca? Po co? Rozumiecie, nie? Także jest ludzie, którzy chętni do pracy, ale ja liczę, że to nie pracownik, bo on nie ma ni siły, ni woli. Także jest praca i masażystami, do spa zabiegów, to owijanie takie, jak ви, ну, хто був, wie, co to robić, z borowiną tam i z innymi składnikami, ja to dużo różnych takich zabiegów robię. Jest do hotelu pracowniki, szprintaczki na przykład tam. No, wiele jest chętnych, ale jest znowu jeden problem, że wynagrodzenie w Rosji to faktycznie połowa wynagrodzenia jak w Polsce. No, także ja daję informację, że jest chętne. Jeżeli jest chętne, to mogą przyjechać.
Я би powiedział, я цілий час пошукую не тільки працівників. Я хотів би przekazać ті wiedzy osobom, które jak wam powiedzieć, przedłużyli ten temat i uzdrawiali ludzi. Przeszkolić normalnych ludzi, którzy chcieliby dalej coś robić na korzyść zdrowia ludzi. I to najwięcej wykorzystane było takie szkolenie, nie tylko szkolić teorii, ale i praktyki, kiedy człowiek patrzy różne problemy ze zdrowiem i wie, co z tym zrobić. A nie tak, że ja tam robię zabiegi. Rozumiecie, nie? Zabieg można robić, ale u każdego swoja dolegliwość. I jak pomóc człowieku z różnymi dolegliwościami i żeby nie zaszkodzić, a pomóc. Także тут jest dwa warunki. Ja poszukuję i pracowników, i tych, kto chce nie tylko pracować, nie na korzyść pieniędzy, żeby tu zarabiać, a żeby szkolić. Napisał pan, że cena zabiegów od sierpnia, tak, 20 000 rubli. Czyli i na tym zostaje na razie? Na razie zostaje. Dalej będę ja planował ile tam i co. Ja nie wykluczаю, że może za to, co ja będę robił, można zarabiać i $1 000 000. No. No, jest u mnie i taki cennik za różne dolegliwości, które ja mówię, tylko mało kto chce w to wierzyć. Jeżeli na przykład wymiana w środku człowieka jego organów, narządów, które podlegają do wymiany i do transplantacji takiej, to no, wiecie, że to trochę kosztuje. I to nie na 1-2 dni zabiegi, a to trzeba rok, a może i 2 uzdrawiać człowieka. Także jest różne dolegliwości, różne ceny i tu trzeba przyjmować nie tylko na jednodniowy turnus, a liczyć na to, że jest różne możliwości uzdrowienia. To, co ja robię na dzień dzisiejszy, choroby, które uzdrawiają inne, można powiedzieć, firmy, kosztuje $2-3 miliony. To, co ja mogę zrobić w swoim ośrodku. Także u mnie nie ma konkurentów. W mojej dziedzinie jest konkurenty troszeczkę inne, które rozpracowali leki albo robią operacje. A ja robię to troszeczkę inaczej. Ale тут trzeba wybór dla człowieka. Na przykład pan Janusz chce i biodra naprawić i jednocześnie u jego nie ma czasu na uzdrowienie. Trzeba coś wybrać jedno. Priorytet powinien być. Pieniądze zarobić dobrze. Ich już możliwe u dużo ludzi wystarczające, żeby jeszcze żyć jedno życie. A zdrowia nie ma. Ale i cały czas chce człowiek przedłużyć tą pracę. Czasami trzeba dbać o swoim zdrowiu, dlatego żeby naprawić to, co już uszkodzone i dalej żyć. To nie tylko chodzi o pieniądze, tylko człowiek ma wiele zobowiązań w stosunku do wielu klientów, którzy polegają. No tak. Wszystko powinno w życiu układać się i te zobowiązania to faktycznie no jakby w życiu nie daje się nic bardzo lekko. Trzeba walczyć z tymi przeszkodami. To jest przeszkody. To, co pan mówi, zobowiązanie, to przeszkoda dla pana zdrowia. To przeszkoda. No i co?
Cały czas człowiek jest przed wyborem. Albo to, albo to. Tylko człowiek czasami wybiera to, co najlepiej, to, co już idzie samo sobą. Do czego człowiek przyzwyczaił się, a dla uzdrowienia człowieka w całości nie przyzwyczajony. Nie ma takiego. Nie ma kredytu na zdrowie. Jest na mieszkanie, na samochód, nie ma kredytu na zdrowie. Na przykład. Rozumiecie, nie? Także w życiu nie ma nic, żeby coś mówiło o tym, że trzeba coś naprawić w swoim zdrowiu. Nie ma. Szpitale też pracują nie na uprzedzenie, a na to, kiedy już człowieka reanimują. Wtedy im coś zajmują. Tak i dużo ludzi w życiu. Jak już nie może chodzić, no to wtedy już rzucić wszystkie prace. Jak był u mnie jeden znajomy w Niemczech, mówił, przyjedź na uzdrowienie. Nie ma czasu. Nie ma czasu i taki zajęty, no co ty. Ja mówię, jak ty 9 miesięcy leżał w szpitalu, тебе powycinali wszystkie jelita twoje, był czas, nic nie stało. Tak. Rozumiecie, nie? Jak 9 miesięcy można leżeć, a 1 miesiąc wybrać dla siebie, no nie ma. Zdrowie potrzebuje czasu. Codziennie szkodzisz, a naprawa powinna być. I to u wszystkich. Niezależnie od zawodu, niezależnie od czego. Człowiek się starzeje tam jednocześnie i trzeba to naprawiać. W swój czas naprawiać, a nie czekać, póki to wszystko zepsujется. Ja mam pytanie, panie profesorze, dobry wieczór. Chciałam się zapytać, na przykład to szkolenie, co to pan uczy ludzi, to jak długo to trwa? Jak długo pan szkoli? No, ja wam dam taki przykład. W moim życiu byli даже szkolenia masażu. Ja szkolił niektórych cały rok. I nic z tego nie było. Jak człowiek nie ma do tego, można powiedzieć, chęci takiej dokładnej, to nic nie przeszkolisz. A byli u mnie pracownicy, którzy przychodzili, ja zwykle szkolił 2 tygodnie na przykład masażu, nie więcej. A byli pracownicy, którzy 2 dni. I to nie było do czego czepiać. Ludzie wykonywali, jak я їм показав, то досконale робили то, co їм показав. Так і тут. Не могу powiedzieć na ile. To nie to szkolenie, które jest w studiach, że takie programy będziemy ciebie szkolić, później egzamin. To zależy od klienta, jakie klienty jest, zależy od tego, jak człowiek chce, co on chce robić w swoim życiu. Więcej od tych zależy ode mnie. Myślę, że zrozumieli to, co ja powiedział. Mało tego, ja by dużo jeszcze cały czas marzę o tym, żeby nie tylko przeszkolić osobę, która przyjedzie na przykład szkolić, żeby to używali te wiedzy, które byli. I jest mnie marzenie, żeby na całym świecie otwierali takie ośrodki. Dlaczego nie? I w tej Kanadzie, i w Stanach, i w Anglii, i w Francji. Wszędzie można otworzyć takie ośrodki. Dlaczego nie? No, ale żeby otworzyć, nie tylko trzeba, zobaczyć, ja тут jednym okiem zobaczył, będę robił to samo. To trzeba dużo wiedzieć, żeby robić coś i nie marzyć, nie dbać, jak to, nie straszyć się tego, co się będzie, rozumiecie, nie? Ja wcześniej, żeby wy wiedzieli, kto był u mnie na 10-15 lat temu, kto przyjeżdżał. Ja robił co tydzień USG. Ja robił badanie krwi faktycznie codziennie niektórym, a niektórym даже 2 razy na dzień. Wy o tym даже nie wiedziecie. Wy myśleliście, że ja тут роблю to, co robię.
Nie, я займаваўся навуковай працай, której nie zajmował się ніхто на свеце. Я przyjmował wszystkich pacjentów, którzy przyjeżdżali ze wszystkimi dolegliwościami. Ja rozpracowywał te metody, widział efekty od używania tego, co robił. Ja używał około setki metod dodatkowych i zastanowił się nad tym, co znam i jeszcze u mnie na plecach jeszcze wiele jest rzeczy, których można dodać do każdego pacjenta u jego problemach. Z tego powodu ja na dzisiaj nie patrzę na diagnozę. Dla mnie pacjent wystarczająco zobaczyć, czy on w stanie przyjechać i wziąć zabiegi. Mnie nie ważna diagnoza. Nie ma na świecie innego ośrodka, gdzie można przyjmować wszystkich pacjentów bez względu na diagnozę. Nie istnieje. A ja mogę przyjąć, bo ja wiem, co zrobić z wszystkimi, kto nie przyjechał. To praktyka. Tak samo, jeżeli kto chce szkolić, to on powinien tak samo przejść to wszystkie etapy i zobaczyć, jak co dzieje się z każdym pacjentem, z każdej chorobą. Ja wcześniej przyjmował nie tylko, można powiedzieć, niepełnosprawnych. Ja przyjmował leżących w całości, które даже buzię ciężko otwierali, żeby ich karmili. Nie ruszyli ni jednym paluszkiem, ni na rękach, ni na nogach. Ja takich przyjmował. Takich nie przyjmują nigdzie na świecie. Ja przyjmował. Także takiej praktyki, już mówię, nikt nie ma. Wiele ludzi liczą siebie uzdrowicielami, dają porady przez telefon, rób to i co. A ja swoimi rękami każdego pacjenta przez mnie przyszli. Ja jeszcze mam pytanie. Tak, powiedziałam 1000 pytań. Wie pan co? No chciałam zapytać, czy ta Rosja jest tak droga, czy w Rosji jest drożej jak w Polsce? Bo jak policzyłam pana normalną cenę pobytu w ośrodku, jak już będzie normalna cena, te 20 000, no to wychodzi jeszcze drożej jak w Polsce pobyt. No, w Polsce u mnie jest syn. Także u mnie uzdrowienie będzie dużo drożej, jak i w Polsce, i można powiedzieć, ja już mówię, może na całym świecie. Jak ja to policzyłam bez jedzenia, to już w tej chwili jest drożej. To ja wam proponuję przyjechać, kiedy jest możliwość. Tak. I później nie mówić, że wy nie przyjechali, no. Kiedy była możliwość. Ja wam dał możliwość, wykorzystowujcie. Nie? No niestety. Tak. Nie, no pan kiedyś mówił, że będzie kosztować mniej więcej to, co w Polsce, ale to będzie drożej. Będzie drożej. Będzie drożej. Tak. Ja już mówię, i będzie dużo drożej. Ja даже nie pokazał dalej, ile będzie. Nie, to już jest bez jedzenia. Ja mówię, jeszcze jedzenie nie wliczone, już jest drożej przy normalnych cenach. Tak jest. Tak. No. Także kto ma ochotę i chce widzieć pana Aleksandra, to Teraz najlepszy czas. to teraz najlepszy czas. To prawda. No, chyba że będzie zrobił jakieś dla swojej grupy jakieś specjalne rabaty. No, taka możliwość też istnieje. No, cały czas istnieje możliwość nie tylko rabaty. Ja wam mówię na początku, tylko wy znowu nie zrozumieli. Ja w swoim życiu będę uzdrawiał i taniej, i za darmo, i za drogo. Także тут jest sytuacje, kiedy na przykład ja zobaczę, że jest człowiek, który może coś zrobić w swoim życiu. Dobra.
але він хворий. Ну, то треба йому допомогти. Так само я przestał uzdrawiać niektóre kategorie ludzi i tak samo ja wcześniej był bardzo dobry dla wszystkich. A na samej sprawie wiele ludzi, których ja uzdrawiаю za darmo i dużo robił na ich korzyść, później no, robili mnie kłopoty. Z tego powodu wybór tych, kogo ja będę dawał duże promocje, zależy od nich i ode mnie. Czy ja chętny będę na uzdrowienie tej osoby, żeby ona była chociażby wdzięczna, a nie szkodziła. Rozumiecie, nie? No ja jeszcze mam pytanie. A jest możliwość odbioru z Tiumen albo tak jak pan mówił, tak? Czy trzeba samemu dojechać? Nie ma problemu, albo możemy odebrać, albo możemy zamówić taksówkę. Teraz w Rosji bardzo prosto. Wy przyjechali na przykład w aeroport, wychodzicie z aeroportu, ja mogę zadzwonić i do was podjedzie taksówka i wy pojechali. No to jeżeli jest pytanie, możecie zadawać w komentarzach jeszcze coś, kto czym zainteresowany, albo jakiekolwiek pytanie. No a teraz jest czas, jak my otworzyliśmy, ja powoli no, jakby daję możliwość, żeby ludzie zobaczyli, co ja robię, dał z minimalnych cen i ja liczę, że to super, dużo chętnych, даже miejscowych. Z jakim wyprzedzeniem trzeba rezerwować pobyt? No nie wiem, to od was zależy. Trzeba zadzwonić, żeby my zobaczyli, co jest, możliwości nie ma. No, u mnie już na maj teraz zapisujące. A na kwiecień jeszcze miejsce? Na kwiecień jeszcze jest miejsce, ale też nie tak dużo, no, można powiedzieć. Mam znowu jeszcze pytanie. Nic pan nie napisał, jeżeli chodzi o oczyszczanie z pasożytów i oczyszczanie wątroby. Dla mnie... To, jeżeli kto przyjedzie, to będziemy to robili. To będą inne programy dodatkowe, no w tej cenie można powiedzieć. Zamiast tej będziemy coś robili w tym kierunku. Ja просто nie pisał, tak jakby jednodniówkę taką ja podał, a tak robili co trzeba. Rozumiem, bo to jest jednodniowe, tak, rozumiem. No co, dziękuję was wszystkich za uczestnictwo dzisiejszej programy. Także dzisiaj skończony. Jak tutaj już o tej pracy, to jaki wiek ograniczony jakiś pan przyjmuje kandydatów? Jeżeli kogoś szkolić, to ja by szkolił najwięcej tych prawie młodych osób, które by jeszcze więcej dawali zdrowie innym, a nie szkolić człowieka, który przyjedzie szkolić dla tego, żeby użyć tej wiedzy tylko dla siebie. No, wy sami zrozumiecie, даже ja, kiedy szkolił się wszystkim, ja szkolił się już z wiekiem i no, ja teraz jeszcze zdrowy, mocny, ale i tak lata dają swoje, można powiedzieć. I chciałbym, no żałuję, że wcześniej nie przeszkolił się w tej medycynie, no, pracował i szkolił się w innej dziedzinie wcześniej, pracował. Także no niestety nasze życie czasami, no, даже nie pomyślał, że będę kiedyś zajmować się medycyną, tak by wcześniej to zrobił. Mnie dużo szkoleńców było, kiedy ja szkolił w Polsce, po 60. I ja wiedział, że nie jeden z tych szkoleńców nie pracowali i nic nie robili dla innych. No, po co mnie szkolić tylko dla tego, żeby ludzie, no dobrze to szkolić, jest potrzeba takim osobom, których można przeszkolić i żeby oni dla siebie to używali.
No, ja też mówię, moje marzenie o innym. Żeby ludzie przeszkolились, otworzyli ośrodki, pomagali ludziom. W tym kierunku trzeba iść. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego, zdrówka. Medycyna regeneracyjna. Najważniejsze wiadomości w XXI wieku. Akademia Medycyny Regeneracyjnej na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowała i wdrożyła metodę kompleksowego leczenia, odmładzania i uruchomienia rezerwowych zdolności organizmu do regenerowania narządów nawet dla osób, które potrzebują przeszczepu organów, operacji czy długotrwałego leczenia. Twórcą tej wyjątkowej, opatentowanej metody Aleksander Charecki od lat w Akademii skutecznie pomaga ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, często uznawane za nieuleczalne. Ta autorska metoda oddziałuje kompleksowo na cały organizm człowieka, a nie tylko na jego uszkodzone obszary. W wyniku zastosowania tej terapii następuje całościowe oczyszczanie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, a co najważniejsze, wymiana uszkodzonych, starych oraz nowotworowych komórek, tkanek i narządów na nowe i zdrowe. Metoda umożliwia eliminację przyczyn chorób, pozwala uruchomić mechanizmy regeneracji organizmu u pacjentów z różnymi schorzeniami. W wyniku terapii aktywowane są endogenne komórki macierzyste zdolne do naprawy wszelkich uszkodzeń w organizmie człowieka. To szczególnie ważne dla osób starszych i schorowanych. Metody stosowane w Akademii Medycyny Regeneracyjnej okazały się wyjątkowo skuteczne u osób cierpiących na nowotwory w każdym stadium, choroby układu nerwowego, wszelkiego rodzaju zaniki mięśni i inne przewlekłe schorzenia, a nawet w regeneracji organów zakwalifikowanych do przeszczepu. Akademia Medycyny Regeneracyjnej powstała w Polsce w 2010 roku. Metoda regeneracji organizmu jest praktykowana w Akademii i doskonalana od 13 lat, co wpływa na jej wysoką skuteczność. Z pomocą Akademii Medycyny Regeneracyjnej osoba jest w stanie reaktywować ustawione przez naturę rezerwowe możliwości regeneracyjne organizmu oraz przywrócić utracone funkcje, zdrowie i młodość. Według twórcy metody Aleksandra Chareckiego to działa jak eliksir zdrowia, młodości i długowieczności, a przecież tego ludzie szukają od tysięcy lat. W samej Japonii żyje ponad 90 tysięcy ludzi w wieku powyżej 100 lat, którzy wykorzystują naturalny proces regeneracji organizmu. Specjaliści Akademii Medycyny Regeneracyjnej korzystają z wypracowanej przez Akademię wiedzy, jak zarządzać naturalną regeneracją komórek, narządów i organizmu jako całości. To dzięki tej wiedzy większość narządów naszego ciała można skutecznie zregenerować i przywrócić im ich naturalne, prawidłowe funkcjonowanie. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne, choroby nowotworowe, a nawet te, które oczekują w kolejce na przeszczep organów, warto, aby podjęły próbę zregenerowania swojego organizmu, odbudowania uszkodzonych narządów i tkanek, zainicjowania procesów samouzdrowienia, a tym samym powrotu do zdrowia i radości życia. Czym jest regeneracja? To słowo pochodzi od łacińskiego regeneratio, co oznacza odrodzenie. To odbudowa utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek przez organizm, a także odbudowa całego organizmu z jego części. Termin regeneracja został zaproponowany w 1712 roku przez francuskiego naukowca Reaumura. Metoda opracowana przez Akademię Medycyny Regeneracyjnej dotyczy zarówno regeneracji fizjologicznej, która w naturalny sposób odtwarza komórki, tkanki i narządy utracone w procesie życiowej aktywności oraz regeneracji naprawczej, która obejmuje odbudowę tkanek, narządów i innych struktur po ich urazowym uszkodzeniu. Metoda regeneracji organizmu opracowana w Akademii Medycyny Regeneracyjnej została opisana w 4 książkach praktycznego zbioru naukowego autorstwa Aleksandra Chareckiego: Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrowienia z chorób i raka. Patent euroazjatycki nr 040408 Aleksander Charecki. Metoda kompleksowego leczenia, odmładzania i przywracania rezerwowych zdolności ciała ludzkiego. Akademia Medycyny Regeneracyjnej stosuje tylko bezpieczne, naturalne techniki i środki, korzysta z wiedzy stosowanej przez lekarzy od tysięcy lat, doskonalonej w Akademii od wielu lat. Zdrowie jest najważniejszą wartością i naszym bogactwem.
Doceńcie jego znaczenie i zadbajcie o siebie już teraz. W sprawach regeneracji narządów u osób potrzebujących przeszczepu narządów, leczenia pacjentów z chorobami nieuleczalnymi i genetycznymi, odmładzania osób starszych oraz współpracy można kontaktować się mailowo harecki@harecki.com.